Cześć! Dzisiaj porozmawiamy, gdzie wykorzystuje się indukcyjność w automatyce. Indukcyjność w automatyce wykorzystywana jest w takich urządzeniach jak na przykład mierniki analogowe, w tym elektromagnetyczne i magnetoelektryczne, które możesz spotkać w różnych rozdzielniach elektrycznych, przekładniki prądowe, które również spotkasz w rozdzielniach elektrycznych. I tu warto wspomnieć o tym, że jeżeli mamy przekładnik z otwartym rdzeniem i zakładamy go na przewód, w którym już płynie prąd, to zaciski wyjściowe takiego przekładnika muszą być zwarte. W innym wypadku pojawi się tam bardzo wysokie napięcie, które może uszkodzić przekładnik. Z indukcyjnością w postaci cewki pomiarowej również spotkamy się w wyłącznikach różnicowo-prądowych. Kolejnym elementem są wszelkiego rodzaju transformatory i zasilacze. Natomiast cewki wykorzystywane w dławikach wykorzystują tą właściwość indukcyjności, że dla prądów o małej częstotliwości indukcyjność stanowi praktycznie zwarcie, a dla prądów o wysokiej częstotliwości stanowi bardzo wysoką impedancję, czyli bardzo wysoki opór. Taka sama właściwość indukcyjności wykorzystywana jest w filtrach. Kolejnym elementem są wszelkiego rodzaju przekaźniki i styczniki. Innymi elementami są wszelkiego rodzaju zwory elektromagnetyczne i cięgna elektromagnetyczne, które na przykład wykorzystywane są jako element wykonawczy w wyłącznikach nadmiarowo-prądowych. Kolejną grupą są wszelkiego rodzaju wentylatory, silniki prądu stałego, silniki prądu zmiennego, silniki synchroniczne, silniki BLDC, czy silniki krokowe. Indukcyjność w postaci cewek spotkamy również w pneumatyce, jako element przełączający elektrozawory. Ostatnią grupą są czujniki indukcyjne. Warto tutaj odczarować pewien mit, że czujniki tego rodzaju wykrywają tylko elementy, które zawierają żelazo, na przykład stal. Czujniki te działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, a konkretnie wytwarzania prądów wirowych w metalach. Dlatego taki czujnik wykryje zarówno aluminium, miedź, jak i złoto.